Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo, bo jestem gościem na kanale u Romana Warszawskiego. Rozmawialiśmy o temacie żony z Azji. Zapraszam do oglądania tego odcinka, który będzie też live, dostępny także na moim kanale i także zapraszam do odwiedzenia kanału Romana Warszawskiego. Bardzo miło było Cię gościć. Zapraszam wszystkich do oglądania. I ruszyło, nadajemy z dalekiej Azji Południowo-Wschodniej, żartuję, Dokładnie. nadajemy z tego samego miejsca co zawsze, ale mój gość przybył z Wielkiej Brytanii aktualnie, ale przemieszczam się w różne miejsca. Masz dość duże doświadczenie z krajami z kolei azjatyckimi. Tak, w szczególności z Filipinami. Okej. Z tej strony Paweł, który prowadzi kanał. International Citizen. Okej. To może troszeczkę nam opowiedz, co spotkałeś w tych miejscach świata. Zanim ruszymy dalej, to zresztą No to dobra. Od czego by tu zacząć? Może od początku. właśnie, jak ty w ogóle do tej Azji trafiłeś? Dobre pytanie. Jak to się stało? To jest trochę długa historia. Może tak. Nie planowałem tego. Na początku byłem głównie w mindsetie polskim i myślałem, że no, Polska to jest wszystko. Okej. I tak się ułożyło moje życie przypadkowo, że no, miałem porażki, sukcesy w dziedzinach damsko-męskich. I w związku z tym, że ja już od 12 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, to pomyślałem sobie, że może bym otworzył się też na inne kultury i w Wielkiej Brytanii oczywiście Polek jest trochę mniej niż w Polsce Okej. i jest więcej kultur, a w związku z moją pracą zawodową ja miałem nie powiem, że dostęp, ale po prostu stykałem się z wieloma różnymi ludźmi i tak naturalnie wyszło, że siłą rzeczy zakolegowałem się na przykład z Chińczykami, z osobami z różnych nacji, no i stwierdziłem why not? I dlatego spróbowałem poznać dziewczyny z Filipin. Dlaczego akurat z Filipin? Dlaczego z Filipin? Jak rozmawialiśmy wcześniej, stwierdziłeś, że są dość duże różnice kulturowe między Chinką, Filipinką. Jeszcze jakie tam miejsca wymieniałeś, już nie pamiętam. No, jest wiele różnic tak naprawdę. Azja jest bardzo zróżnicowana i mental jest inny w Japonii, jest inny na Filipinach. Tajlandia jest blisko i jest podobna, ale też ma różnice. Chiny to jest duży kraj, tam jest potężna różnica. Chiny to nie jest jeden kraj, ale mówić kobieta z Chin to tak jak mówić kobieta z Europy, a Europa jest tak zróżnicowana, że trzeba powiedzieć skąd dokładnie. I jest różnica pomiędzy kobietą z Hongkongu na przykład, albo z mainland China, z Chin centralnych i też tam to wszystko zależy skąd. To jest bardzo zróżnicowane, ale do czego zmierzam? Zanim w ogóle podeszłem do tematu kobiet z Azji, nie było to zamierzone, ale po prostu siłą rzeczy poznawałem inne kultury w Wielkiej Brytanii i miałem znajomą z Chin i ona mnie pomału wdrożyła w ten temat i zaprzyjaźniliśmy się. Ona mi tłumaczyła odrobinę o jej kulturze chińskiej, opowiadała też o krajach innych azjatyckich. Ja zbierałem też własne doświadczenie i powiem Ci, że najważniejsze jest dwie rzeczy, moim zdaniem. Pierwsza to jest poznaj siebie, a druga to jest poznaj kulturę kraju, z którego potencjalnie chcesz poznać kobietę. Zdarzają się takie przypadki, że facet przyjeżdża do takiego kraju i na przykład ja słyszałem o takiej sytuacji, że gość zakochał się
teoretycznie w kobiecie i, i powiedział już swojej rodzinie tam Że on tam już zostaje. na Facebooku, że już poznał przyszłą żonę, zaręczył się, a ona mówiła, że czeka do ślubu i tak przez pół roku przetrzymywał, a potem się okazało, że jednak to nie jest kobieta i trzeba było tłumaczyć się rodzinie, że no jednak się pokłóciliśmy. Ale nie, no wiesz, no, Różnica jest charakterów. różnica kultur, wyznania czy czegokolwiek. To tak może to się skończyć. A to nie jest tak, że wszyscy tacy są, bo to też nie można przesadzać. I normalnych kobiet jest najwięcej, nie? No, rodzi się połowa, przynajmniej połowa w naszej populacji. Zbadałeś za to dużo lepiej temat Filipin. Tak. Okej, to Jeżeli na co chodzi- kulturowo trzeba się tam szykować? Wspominałeś coś wcześniej, jak rozmawialiśmy pod kątem rodziny. Trzeba zrozumieć to, co znaczą podstawowe pojęcia. Bo powiedzmy, tak jak wspominałem tobie wcześniej, pojęcie rodziny znaczy co innego w Polsce i powiedzmy w tej zachodniej Europie, a co innego może oznaczać w różnych krajach w Azji. Może trochę odbiegnę ciutkę od tematu Filipin i posłużę się bardziej takim jaskrawym przykładem Chin. Bo w Chinach też generalizuję, bo Chiny są duże i zróżnicowane. Generalnie rzecz biorąc, jak mówisz, jestem lojalny wobec swojej rodziny. Kocham swoją rodzinę i będę ją dobrze traktował i wszystko. To w Chinach to ma inne znaczenie, bo rodzina w Chinach to jest lojalność wobec swoich rodziców. Więc, a nie wobec męża też, ale rodzina znaczy moi rodzice. I spotykają się dwie osoby, mąż i żona. I lojalność to znaczy lojalność rodziny, czyli mąż wobec swoich rodziców, a żona wobec swoich. I znam taką sytuację, bez wchodzenia w szczegóły. Jest gość i on wziął ślub z Chinką. I jego związek układał się dobrze. Szczęśliwe małżeństwo. I co się stało? Problem był w tym, że pojęcie rodziny przez niego nie było dokładnie przestudiowane, co oznacza to w Chinach. A wziął sobie kobietę z takiej rodziny, że jej rodzinie, rodzicom nie podobało się fakt, coś tam w jego charakterze. I mimo, że oni byli zgodnym małżeństwem, mieli dzieci już, to rodzice podgadywali, że no nie podoba nam się to i to, weź go zostaw. I podgadywali jakiś czas, no i lojalność wobec rodziny jest bardzo ważna w Chinach. I ona w końcu zabrała dzieci i wróciła do Chin z dziećmi. I jest game over przez to, że zanim się zdecydujesz na coś, musisz wiedzieć, w jaką grę grasz. Tak samo jakbyś grał w szachy, ale nie znał ich zasad. A tu mam ciekawostkę dla ciebie. Dajesz. Bo na Filipinach, tak ogólnie rzecz biorąc, nie ma rozwodów. Okej. Jak? Ale To jest chyba jedyny kraj, mogę się mylić, ale to jest chyba jedyny kraj na świecie, gdzie rozwody, tak ogólnie rzecz biorąc, są nielegalne. i co się dzieje, jeżeli któryś z nich chce się rozwieść, rozstać, czy cokolwiek? To lokalnie ma pecha Okej. i po prostu żyją na kocią łapę z kimś innym. Okej. Ewentualnie jak są bogaci i mają jakieś tam znajomości, to muszą wnioskować, ja nie jestem oczywiście prawnikiem, o unieważnienie małżeństwa, coś takiego, ale ja znam też sytuację taką, że Polak, nie będę wchodził w szczegóły, który, ale zrobił taki numer Filipince, że wziął z nią ślub i potem po roku ją zostawił. Okej. I ona tak, jakby chciała poznać obcokrajowca kolejnego, to już nie może z nim wyjechać i nie dostanie wizy za granicę, bo on jak na przykład z Wielkiej Brytanii by chciał ją sprowadzić do siebie, to musi mieć
ślub, bo to jest najkrótsza rozumiem. droga. A ten gościu wziął ślub, uciekł i zablokował jej taką... Zablokował jej opcję wyjazdu z mężem. Tak, z nowym. Tak. Ale jest myk, żeby to obejść. Mhm. To jedyny myk, żeby to obejść, jest jak masz dostęp do zagranicy, czyli jest Filipinka, ale ona już ma paszport innego kraju. I wtedy może pojechać za granicę, na przykład do Polski czy do Wielkiej Brytanii i tam wziąć rozwód i wtedy wysłać papiery na Filipiny, że rozwód jest. I to taka opcja jest tylko. Ale na samych Filipinach to, z tego co wiem, oficjalnie rzecz ujmując, rozwód jako taki nie jest uznawany. To nasi konserwatywni katolicy byliby zadowoleni, bo zresztą to też jeszcze 100 lat temu, tak na dobrą sprawę, też w Polsce rozwody nie do końca były dopuszczalne. Dość często to trzeba było zmienić wyznanie, żeby móc się rozwieść. Jeszcze jedna rzecz, bo na Filipinach też jest taka sprawa, że jest gość, powiedzmy z Polski, jedzie tam i poznaje jakąś kobietę, która ma męża, ale mówi mu, że z nim nie jest. I co się dzieje? I w takiej sytuacji może zaistnieć taka opcja, że ten gość się wkurzy, ten mąż, i zgłosi to na policję, a na Filipinach jak... Zdrada małżeńska jest karalna? Tak. I policja przychodzi i cię zamyka do więzienia. Nie, no to jest, wydaje mi się, idealny kierunek dla wszystkich naszych ortodoksów. Dozgodne małżeństwo, kara więzienia za zdradę. Wiadomo, że jak przyjeżdża do kraju cała masa turystów z Europy, którzy są przekonani, że będą mogli coś bardzo tanio zyskać, no to też pojawi się przemysł, który będzie chciał to wszystko wykorzystać. Tak. No ale wspominałeś, że rodzina filipińska też różni się czymś od innych rodzin azjatyckich, więc jaka to jest specyfika? Specyfika. Może najpierw o podobieństwach, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, bo jak ktoś się decyduje na, powiedzmy, dziewczynę, żonę z Filipin, to ja bym powiedział tak, bardzo często tak bywa. No i to jest kolejna różnica pomiędzy Polską, Zachodem a Filipinami, że pojęcie rodziny jest na Filipinach już trochę lepiej dla takiego Polaka niż powiedzmy w Chinach, bo rodzina to jest mąż i żona. To już jest plus. Kolejny plus jest, że na Filipinach oni patrzą pozytywnie na białego przyjezdnego. To wynika z historycznych naleciałości kolonialnych. To już nie będę się wdawał w szczegóły, ale to wcześniej tam stacjonowała armia amerykańska. Ten kraj był podbity przez Hiszpanów i dlatego jak Filipińczycy przyjeżdżają do Hiszpanii, to w 2 lata mogą zdobyć obywatelstwo hiszpańskie. Taki mały szczegół, bonus. No ale dobra. No ale jesteś w związku z Filipinką, ona ma rodzinę, jak ta rodzina będzie wpływała na ten związek? Dobre pytanie. I tutaj wchodzi to pojęcie diabeł tkwi w szczegółach. I to jest to, czego mnie nauczyła ta koleżanka Chinka. Bo tutaj trzeba patrzeć na więzy rodzinne. Raz, że wrócę do poprzedniego, znaczenie rodziny na Filipinach jest już ciutkę lepsze. Jeżeli bierzesz sobie dziewczynę z bardzo biednej rodziny, to jest raczej wymagane, że no ta twoja żona, dziewczyna, która się wyrwała z tej biedy, bo znalazła białego, no to będzie pomagać tej rodzinie. No i ja nie mówię jakie kwoty, ale ogólnie będziesz musiał najczęściej słać co miesiąc jakąś drobną kwotę, żeby pomagać rodzinie. Raz większą, raz mniej. Coś jeszcze o samych Filipinach? O kurczę, chłopie, tam jest pełno rzeczy do wspomnienia. To ja tylko liznąłem. Właśnie, łatwo tam jest się dostać, trudno jest się tam dostać? Jako Polak. Tak. No to jako Polak masz wizę na wjeździe, visa on arrival. I to jest chyba jeden z najlepszych krajów w Azji, jeżeli chodzi o wizę, bo tak, dostajesz na miesiąc z automatu i możesz to przedłużać aż do 3 lat. Który kraj jest najbliższy do wyjazdu i najtańszy? Najtańszy do wyjazdu. Znaczy, żeby stamtąd wyjechać i wrócić.
Możliwe, że Nepal, ja nie wiem, Okej. ale ja wszystkich krajów nie znam cennikowo, ale Filipiny nie są najtańsze. Powiem tak, nie są najtańsze. Podrożały. Są tańsze niż powiedzmy Europa Zachodnia, ale to też zależy, jaki standard życia chcesz mieć. No ale dobra, jeszcze mówiłeś o tej rodzinie, bo jeszcze jest jeden ważny aspekt. Jak się decydujesz, jak ktoś już w ogóle podejmie ten krok i sobie postanowi z jakiejkolwiek przyczyny, że dobra, celuje w Azję, to jest taki temat, że dam ci taki przykład. Jaki samochód najbardziej lubisz? Wymarzony twój? O Jezu, nie. Marka chociaż. Zresztą ostatnio lubię Francuzy, żeby było śmieszniej. Najbardziej luksusowe auto, jakie sobie byś wymarzył? To już jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo to naprawdę ciężko jest wybrać. Ale Maybach? Maybach to teraz nawet nie jest marka, tylko część Merola. Dobra, ale co Może to? być Maybach, dobra. Dobra, no to niech będzie. No i wyobraź sobie, że idziesz do salonu i zabrakło Maybachów, Mhm. a ty musisz jutro jechać w daleką podróż i ty musisz mieć auto. Mhm. I co? I oni ci mówią w salonie, słuchaj, nie ma Maybacha, ale jest stary, rozwalony 30-letni Fiat. Albo bierzesz, albo nie. I no i co? Ty masz na nożach. Ty musisz coś wziąć. Jesteś zdesperowany. Mhm. I co robisz? No bierzesz malucha. Czy Okej. tam Fiata, czy cokolwiek. I jakie jest twoje mentalne podejście do tego? Jesteś zadowolony, uszczęśliwiony? No raczej nie. No tam ludzie są bardziej brutalni w etykietowaniu i tam się z tym nie czają. Generalizują. Nie czają się w ogóle. Okej. I co jest? I w takim wypadku, jak kobieta już dochodzi do takiego, do tej ściany, jak to nazywają, no to wtedy co robi? Ogłasza się na portalach randkowych i szuka sobie białego, bo jak nie udało jej się lokalnego złapać, no to z braku laku lepiej obcokrajowca. I wtedy ona na początku udaje, nie mówię, że każda, że zainteresowanie, no bo jest zainteresowana mniej więcej, ale z drugiej strony jest tak jak z tym samochodem, który chciałeś Maybacha, a dostałeś rozwalonego Fiata. Czyli po podpisaniu umowy będzie bardzo źle go traktowała. Możliwe, bo chciała coś innego. A na Filipinach jest na odwrót, bo wielkim takim awansem społecznym jest, jak kobieta ma białego męża i traktuje go jak takiego Maybacha. Ale to zaraz, chcesz mi powiedzieć, że w Chinach biały nie jest żadnym prestiżem już w tym momencie? I jest i nie jest. Dla takiej Chinki na męża, dla takiej normalnej, tradycyjnej Chinki, to ona chce Chińczyka. Z reguły. Z reguły mówię, generalizuję. A Filipinka z kolei, to jakby mogła, to by chciała białego. I to jest potężna różnica. Okej. Ja tutaj cały czas śledzę, co się dzieje na czacie. Witaj Tyler, witaj druga strona medalu. Widzę, że zaczyna się coraz więcej osób gromadzić. Zarejestrowałem się w Hongkongu w agencji matrymonialnej, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy. I tak się stało, że byłem jedynym białym człowiekiem, nie Chińczykiem w historii nie wiadomo, od początku istnienia tego biura agencji matrymonialnej, który tam się zarejestrował. Tam trzeba się w cudzysłowiu, po chińsku zarejestrować, no bo chiński ma wiele różnych, mandaryński, kantoński, no ale w każdym bądź razie w cudzysłowie po chińsku trzeba się zarejestrować. No ja miałem taką przewagę, że miałem koleżankę z Hongkongu i ona mi ogarnęła temat, a już potem po ogarnięciu papierologii, no to po prostu tam był mój profil w tej agencji i zacząłem poznawać różne Chinki. Czy w agencjach matrymonialnych w Hongkongu randki są organizowane w stylu kung fu, czyli szybkie i z niespodziewanym zwrotem akcji? Dobre pytanie. Dobra, no to ja się nie zarejestrowałem w każdej, więc na pewno są różne, ale ja jestem tam, gdzie innych nie ma. Okej. I
powiem tak, w tej, której ja się zarejestrowałem, ona była old fashioned, traditional, tradycyjna. I Ty w ogóle jesteś ogólnie bardziej tradycjonalistą, tak jak rozmawialiśmy. tak. Okej. I powiem tak, w tej tradycyjnej to wygląda tak. Zakładasz profil, no bez chińskiego to nie założysz, no, ale pomijam już fakt. W tej, której ja zakładałem. Zakładasz profil i tak samo kobiety przychodzą tam, zakładają profile i tam jest taka kobieta, która robi matchmaking, czyli Okej. nie wiem, swatka, coś takiego. I ona na przykład sprawdza te profile i mi mówi, że Paweł, tu jest dziewczyna, która potencjalnie by była zainteresowana porozmawiać z tobą. I wtedy, jak obydwie strony się zgadzają, wymieniamy się kontaktami i po prostu się poznajemy. Cześć, ja jestem Paweł, a na przykład ona jest May i gadka się toczy. Co ja zaobserwowałem, jeżeli chodzi o Hongkong i ja nie będę wchodził w szczegóły, która to jest agencja, ale w tej, w której byłem zarejestrowany, to zainteresowanie wygląda trochę inaczej niż na Filipinach. Bo bardziej widziałem, że w związku z tym, że ja byłem jedyny, bardziej było zainteresowanie typu takiego jak policjant się do ciebie zgłosi i zapyta, co ty robisz o północy na tym skrzyżowaniu? I jego zainteresowanie jest bardziej innego typu. Nie takiego, jak ty byś pożądał. No i podobnie było ze mną, jak byłem tam zarejestrowany, że dziewczyny bardziej były zainteresowane wiedzieć... Ile zarabiasz? Nie. Tylko dlaczego, co tam robię, ale nie były mną zainteresowane. No to może uściślę. Jeżeli chodzi o Hongkong, bo to jest bardzo zróżnicowany temat. Hongkong i Makao. Okej. No to powiedzmy Hongkong. To tam ludzie są bardzo, bardzo business orientated, czyli zorientowani na biznes. Mają business mindset. I w związku z tym są bardzo ambicjonalni. Ja bym powiedział, że tam jest tak potężne ciśnienie, że nawet bardziej niż Polacy możliwe. I co? I oni otwierają często biznesy w Europie, ale tutaj jest mały trik, bo Hongkong to jest mała wyspa i tam jest mało miejsca, więc tam jak masz własne mieszkanie, albo jakiś sklep, albo jakieś miejsce, to znaczy, że ty jesteś bogaty. Bo tam, żeby kupić coś, ceny są potężne, że dużo droższe niż w Wielkiej Brytanii, więc może się zdarzyć taka sytuacja, że jak jest dziewczyna z Chin i ona jest nieobyta z kulturą europejską, to jak ty jej powiesz, że masz mieszkanie, nawet kawalerkę i garaż, albo domek, nieważne gdzie ten domek jest i w jakim stanie, to ona domyślnie sobie pomyśli... Jej wyobraźnia zacznie pracować na twoją korzyść. Zupełnie tak jak tutaj. Że pomyśli, że ty musisz być bardzo, bardzo bogaty, bo tam w Hongkongu, żeby mieć własne coś, kawałek ziemi albo mieszkanie, to trzeba mieć dużo kasy. I ona może wyjść z mylnego założenia, że ty jesteś bogaty, a to ma w Hongkongu dla dużej ilości dziewczyn bardzo duże znaczenie, bo są bardzo business orientated. A w jakim wieku one tam chcą wchodzić w ten biznes? Tak jak Chinki kontynentalne? Ja bym powiedział, że oczywiście są wyjątki, nie? Ale jest taka tendencja, że szukają obcokrajowca, jak właśnie się zbliżają do 30 i coraz trudniej znaleźć dobrego Chińczyka. Okej. Ale powiem ci, że w Hongkongu może być troszkę lepiej, bo oni tam byli kolonią brytyjską do 2000 roku, w związku z tym są takie bardziej zachodnie naleciałości z Wielkiej Brytanii, więc oni są bardziej open-minded. No i często ludzie też mylą. Filipiny i Tajlandia to samo, ale jednak to nie jest to samo, bo w Tajlandii, o ile się nie mylę, dominujący jest buddyzm, a on ma takie bardziej liberalne podejście do sfery takiej seksualnej. A z kolei chrześcijaństwo, które jest dominującą religią na Filipinach,
jest bardziej konserwatywne i bym powiedział, że Filipiny są podobne w pewien sposób do Polski powojennej, więc jak ktoś lubi tradycyjne wartości religijne i nie będzie uderzał w duże miasta, bo duże miasta, a wsie to jest też osobny temat, to jest w stanie poznać dobrą dziewczynę. Tylko z tą dobrą dziewczyną jeszcze bym musiał uszczególić, jakbyś chciał wiedzieć. Dajesz. Dobra, no to diabeł tkwi w szczegółach, jak to zawsze bywa. Jest gość, powiedzmy, teoretycznie, bierze sobie żonę taką, że z biednej rodziny, z jakiejś wioski i ona całe życie mieszkała na Filipinach. No i wszystko jest ładnie, pięknie. Kolejny faktor, czynnik, który może pójść nie tak. I co się dzieje? Rodzina jest w miarę okej, wszystko jest fajnie. Dziewczyna jest podekscytowana tym, że ma faceta, powiedzmy, z Polski, przeprowadza się do Polski, a nigdy nie podróżowała, nigdy nie była z dala od rodziny i się pojawia problem taki, ślub, wszystko ekstra, zamieszkują w Polsce albo w Wielkiej Brytanii i po pewnym czasie, nawet po krótkim czasie, po paru miesiącach, Filipinka, powiedzmy, odkrywa w sobie coś, o czym nie wiedziała sama o sobie, że tęskni za tą rodziną jak cholera i dochodzi do sytuacji takiej, że oznajmia swojemu małżonkowi, że no słuchaj, ja nie wytrzymam tu bez rodziny, no ja muszę wrócić, musimy się przeprowadzić. A on na przykład w Europie ma pracę stabilną, zatrudnienie, karierę i nagle wszystko się burzy, bo on musi spakować manatki i albo spakuje manatki i pojedzie na Filipiny i dalej ma żonę, albo ona po prostu z tęsknoty nie wytrzyma i sama wróci na Filipiny. Nie. Jest ząg. W ogóle mi się wydaje dość często, że jak ktoś się bawi w klimat Passport Bros, to raczej powinien być przygotowany nie, że tam pojedzie i przywiezie tutaj żonę, ale raczej, że tam pojedzie i tam zostanie. Więc to jest chyba raczej rozwiązanie dla ludzi, którzy mogą tam pracować albo mogą pracować wszędzie. I tak, dużo racji w tym jest i nie. Czy powinno się raczej szykować, żeby tam zostać i pytanie, jakie trzeba do tego posiadać tak na dobrą sprawę kwalifikacje? Z czego tam można żyć ogólnie rzecz biorąc? No to temat jest ekstremalnie trudny, bo musisz mieć pracę zdalną. Aha, no to tak jak podejrzewałem. Ewentualnie możesz mieć passive income, czyli pasywny dochód z Europy, a jak nie masz, to jak nie jesteś dzieckiem szczęścia i nie masz jakichś układów wyrobionych i nie jesteś obyty w terenie, to raczej sobie nie poradzisz tam, bo tam pracy nie ma, a jak jest, tam jest taka zasada, że no dobra, powiem tak, zarobisz 1/5 z tego, co w Polsce, powiedzmy, i weź utrzymuj swoją rodzinę. A jak potrzebujesz wizytę w szpitalu, to nie ma darmowej służby zdrowia i musisz bulić albo płacić drogie ubezpieczenie i wtedy co zrobisz? Co zrobisz, jak Ale dobra, to w zależności od kobiety możesz mieszkać tam, to jest bezpieczniejsza opcja, a jak weźmiesz sobie do Europy taką dziewczynę, to zależy w jakim wieku ona jest i jakie ona ma podejście. Także bez umiejętności gry, nawet zmieniając szerokość geograficzną i podnosząc swoje SMV, nic z tego za bardzo nie będzie. I myślę, że tutaj postawimy kropkę. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i miłego wieczoru. Cześć.